Polski w klubie Niedźwiedzie Orawy. Serdecznie pozdrawiamy. Na ostatnim Kongresie Światowym IFA zostały wprowadzone pewne zmiany w przepisach, o których chciałybyśmy dzisiaj opowiedzieć. Część z tych przepisów to zupełnie nowe przepisy w sędziowaniu, a część doskonale znacie, ale tak naprawdę one nigdy nie były umieszczone w przepisach sędziowania, a teraz zostały. Więc są to dokładnie 4 przepisy i o nich bardzo krótko opowiemy. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o pierwszy przepis, brzmi on dokładnie tak, że zawodnik nie ma prawa umieszczać na blacie stołu żadnej części ciała znajdującej się poniżej linii pasa. I tutaj możemy podać przykładową sytuację, którą pewnie nieraz widzieliście na zawodach, gdzie zawodnik podczas walki, aby pomóc sobie, umieszcza swoją nogę na blacie stołu w ten sposób. I tutaj jasno zostało sprecyzowane, co sędzia ma zrobić w tej sytuacji. Zawodnik zostanie upomniany o zdjęcie nogi. Jeżeli natomiast tego nie zrobi i noga zostanie po prostu na blacie stołu, a komenda sędziego zostanie zignorowana, zawodnik zostaje ukarany faulem. Dokładnie. Drugi przepis doskonale znacie. Chodzi o zapieranie swojej stopy o nogę stołu po stronie przeciwnika. Jak doskonale wiecie, możecie to zrobić tylko w sytuacji, jeżeli wasz przeciwnik nie wyraża sprzeciwu. Jeżeli jednak zawodnik powie, że nie zgadza się, żeby wasza stopa opierała się o nogę stołu na jego stronie walczącej, a mimo to w trakcie walki umieścicie stopę po tamtej stronie, to za taką sytuację sędzia ukarze was faulem. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w przypadku opierania swojej stopy po stronie przeciwnika. Robicie to na własne ryzyko. Jeżeli zaprzecie swoją nogę o nogę stołu po stronie przeciwnika, a w ferworze walki przeciwnik strąci waszą stopę, nieważne czy zrobił to celowo, czy nieumyślnie, to nie zostanie ta walka ani przerwana, ani ten zawodnik nie otrzyma faulu, czyli musicie się liczyć z tym, że nawet jeżeli to wpłynie na przebieg pojedynku, że stracicie równowagę, że wasza pozycja się pogorszy, to jest wasze ryzyko. Możecie opierać nogę o stronę przeciwnika, ale liczcie się z tym, że może się to wiązać z konsekwencją. Trzeci przepis dotyczy sytuacji, w której sędziowie zatrzymują równocześnie walkę i każdy z nich tak naprawdę Chcę zatrzymać z innego powodu. Jeden z sędziów widział faul, a drugi widział w tym samym czasie wygraną. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce w sposób, że sędziowie nie są w stanie ocenić, co było pierwsze, bo zatrzymanie tą walkę naprawdę równocześnie, a kluczowa, sztandarowa sytuacja, jaka ma miejsce, to walka w hakach, gdzie jeden z zawodników jest bardzo mocno skręcony i walczy na granicy poduszki, tak naprawdę to sędzia boczny obserwuje tylko jego łokieć, nie jest w stanie zobaczyć poduszki, i dobicia w tym a momencie. z kolei sędzia główny obserwuje tylko dobicie, a nie jest w stanie zobaczyć, czy miał miejsce faul łokcia. I bardzo często zdarza się sytuacja, gdzie faul łokcia ma miejsce praktycznie równocześnie z dobiciem przeciwnika. I co wtedy ma zrobić sędzia? Sędzia tak naprawdę jest loteria, czy zostanie przyznany faul, czy zostanie przyznana wygrana. A więc tutaj, jeżeli oboje z sędziów odchodzą na bok i nie są w stanie dojść do tego, kto ma rację i tak naprawdę co było pierwsze, po prostu walka jest wznawiana i nie ma ani wygranej, ani faulu. Więc myślę, że tutaj tak naprawdę na korzyść i zawodników, i sędziów, ponieważ mamy w końcu sprecyzowaną sytuację. Oczywiście możecie złożyć protest. Jeżeli macie nagranie, na którym jesteśmy w stanie ocenić, co było pierwsze, to wtedy będzie taki werdykt przyznany. Ale jest mnóstwo sytuacji, gdzie naprawdę sędziowie nie są w stanie ocenić, co miało miejsce pierwsze i najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem będzie wznowienie pojedynku. Dokładnie. Jeżeli chodzi o ostatni przepis, tutaj też zupełnie nowy przepis i sytuacja dość ciekawa i dla sędziów, i dla zawodników. Mamy pewne ułatwienie. Sytuacja dotyczy momentu ustawienia, kiedy jeden z zawodników chowa specjalnie swój kciuk, tak aby sędzia był zmuszony obniżyć palce przeciwnika, aby zobaczyć kosteczkę kciuka. Mówimy o sytuacji, gdzie zawodnik nie kładzie swojego kciuka prosto, a wycofuje go w swoją stronę, co wymusza na przeciwniku obniżenie uchwytu, obniżenie zamka. Spójrzcie dokładnie. Jeżeli mój kciuk położony byłby równo, Paulina może przyjąć uchwyt w ten sposób. A jeżeli
jeżeli ja schowam swój kciuk, pokuś trochę, że mogę schować, Paulina zasłania moje kosteczki. W tym momencie sędzia jest zmuszony obniżyć uchwyt Pauliny, czyli ze względu na to, że ja schowałam kciuk, Pauliny zamek automatycznie się pogarsza. I startuje z gorszej pozycji. Jest to niesprawiedliwa sytuacja. Dokładnie. Więc w tym momencie co może zrobić sędzia i co zostało spisane w przepisach? Sędzia ma prawo otworzyć rękę i zobaczyć, w jakiej pozycji znajduje się kciuk zawodnika, który może chować kciuk, bo tutaj Którego podejrzewa, że sędzia musi być pewny, że zawodnik chowa ten kciuk. Nie może to być domysł. I w takiej sytuacji sędzia zwróci się do zawodnika, żeby podniósł kciuk. Wprowadzona została nowa komenda, nazywa się tampa, czyli dokładnie podnieść kciuk. Jeżeli zawodnik nie posłucha, nie poprawi kciuka do normalnej pozycji, sędzia ma prawo puścić walkę, Z zakrytą kosteczką zawodnika. tak, pozwalając przeciwnikowi zakrywać kosteczkę przeciwnika, nie będzie obniżał jego zamka na jego niekorzyść. Dokładnie. Tutaj myślę i komfort dla sędziów, i też dla zawodników, którzy w ten sposób tracą swój uchwyt. Bardziej sprawiedliwe przy ustawianiu. Dokładnie. No i tak naprawdę, moi drodzy, to wszystko, co chcieliśmy Wam przekazać. Krótki odcinek, natomiast myślę, że bardzo treściwy i tak zdecydowanie łatwiej będzie Wam się zapoznać z nowymi zmianami. Serdecznie dziękuję za Zostaną one uwagę. wprowadzone od najbliższych zawodów, więc warto, żebyście naprawdę wiedzieli o istnieniu tych przepisów. Dokładnie. Serdecznie jeszcze raz dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Cześć!